Mamy wrzesień, a w związku z tym 9. odcinek naszego podcastu. Może, żeby złagodzić trochę ból rozpoczęcia roku szkolnego, opowiemy o tym, co można pozwiedzać. To bardzo fajny pomysł. Niech ten odcinek dzisiaj trochę nam przybliży może takie emocje związane z wyjazdami, z turystyką, ze zwiedzaniem różnych miejsc, ale niech będzie też w temacie tej wrześniowej atmosfery związanej z historią de facto. Nie tak zawsze wesołą. Mam chyba pomysł, o czym możemy dzisiaj opowiedzieć naszym słuchaczom. Zapraszamy. Zaczynamy. Cześć Radek. Cześć Adam. Wiesz co? Co? Beat happens. Podoba mi się to. Dobra, zostawiamy. Kilka miesięcy temu, dokładnie w czerwcu tego roku, pojechałem do Bletchley Parku. Jest to miejsce niedaleko Londynu, które jest pełne historii II wojny światowej. Jest tam też aspekt polski. Jest bardzo znaczące dla nas jako dla programistów. I gdy byłem tam i zwiedzałem muzeum, które tam się mieści, nie ukrywam, że kilka razy pomyślałem, że byłby to bardzo dobry temat dla nasz podcast. Co ty myślisz, żebyśmy dzisiaj poruszyli temat II wojny światowej i ja chętnie podzielę się swoimi wrażeniami z wizyty w tym miejscu. Wiesz co? Wielkie umysły myślą podobnie. Nie uwierzysz, trochę wcześniej, bo nie w czerwcu, a w lutym albo w styczniu, nie pamiętam już dokładnie, czy to był luty czy styczeń, tak się złożyło, że byłem akurat w Poznaniu i w Poznaniu również jest muzeum bardzo blisko związane z Bletchley Park. Nazywa się Centrum Szyfrów Enigma i też chętnie bym o tym opowiedział. Wow, no to mamy pełną zgodę. Co ciekawe, chyba nie jak się spotykaliśmy gdzieś w ramach nawet nagrywania tego podcastu, to nie wspominaliśmy o tym, że zamierzamy albo odwiedzić to miejsce, albo tam byliśmy, więc jestem mile zaskoczony, że mamy coś do powiedzenia w tym temacie. To może ja ze swojej strony opowiem trochę więcej o Bletchley Parku, a ty ze swojej strony mógłbyś powiedzieć coś więcej o Centrum Szyfrów Enigma, to sądzę, że wyjdzie z tego fajny odcinek. To może zacznę od tego, dlaczego w ogóle tam się wybrałem. Okazało się, że moi dobrzy znajomi chcieli zobaczyć to miejsce już dawno temu. Mało tego, nie tak dawno temu osoba tutaj z Anglii, dla niewtajemniczonych mieszkam w Londynie, osoba tutaj z Anglii, wiedząc, że jestem z Polski, bardzo żywiołowo opowiadała mi o tym miejscu, o Bletchley Parku, żebym je odwiedził i że jest to też znaczące miejsce dla nas, dla Polaków. Więc kiedy moi znajomi zaproponowali taki jednodniowy wypad, to nie wahałem się i się zgodziłem, że chętnie dołączę. Generalnie to miejsce znajduje się niedaleko Londynu, około 40-60 minut pociągiem, w zależności od tego, jaki pociąg ci się trafi, czy szybszy, czy wolniejszy, z centrum Londynu, albo godzina 15 minut samochodem. Jest to jedna stacja przed Milton Keynes, to jest taka miejscowość, miasto pod Londynem. Generalnie było to dla nas bardzo ważne wydarzenie i to, że byliśmy tam w czerwcu też miało znaczenie, ponieważ po pierwsze D-Day, czyli lądowanie w Normandii, które zaważyło o losach II wojny światowej, miało miejsce 6 czerwca 1944 roku i był to punkt zwrotny w losach wojny. No i czerwiec to też Pride Month, a nie ukrywam, że postać Alana Turinga gdzieś tam ze względów osobistych jest mi bliska, a jest on tam też uhonorowany i on tam pracował. Więc już zdradzam generalnie, czym jest Bletchley Park. Teraz jest to muzeum, a 80 lat temu to miejsce zaważyło o losach II wojny światowej. Jest to miejsce, w którym złamano enigmę. To, co może tak na dzień dobry zrobiło na mnie
bardzo miłe wrażenie, to, że słyszałem tam język polski. Nie od pracowników, ale od odwiedzających muzeum. Nie byłem jedynym Polakiem, więc cieszę się, że moi rodacy też tam zaglądają, bo tak jak wspominałem, jest to też ważne miejsce dla nas. Myślę, że ty więcej opowiesz o tym. Oraz byłem wzruszony widząc memorial polski, który honoruje polski wkład w rozszyfrowanie Enigmy. Dla mnie jest to ważne, ponieważ tutaj w Anglii, czy może ogólnie taka percepcja na szeroko pojętym Zachodzie nie jest taka oczywista, że to Polacy też się przyczynili do tego, że II wojna światowa de facto skończyła się, szacuje się, 2-3 lata szybciej, dzięki temu, że Enigma została złamana. No i tak naprawdę przyczyniliśmy się pozytywnie do tego, że uratowane zostało miliony istnień. I już ostatnia rzecz, obiecuję ode mnie, to, że muzeum jest dosyć duże, składa się z kilku budynków, pięknej willi oraz tak zwanych chatek, baraków. Jest też piękne jezioro, jest bardzo zielono. Ma to swoje przyczyny, o tym opowiemy pewnie później. Ja zwiedzałem to muzeum sam, dostałem elektroniczny przewodnik, który miał taki ekran dotykowy, gdzie była mapa i różne punkty, dzięki czemu jak klikałem, w którym miejscu jestem, to też miałem dodatkowy materiał w postaci filmów, nagrań czy nagrań takich słuchowych z tamtych czasów. W przypadku mojej wizyty w Centrum Szyfrów Enigma było to takie nieplanowane i dosyć spontaniczne wydarzenie. Mianowicie, jeśli dobrze pamiętam, byliśmy na weselu u kolegi i następnego dnia, zamiast bezpośrednio z Poznania wracać do Szczecina, stwierdziliśmy, że poświęcimy chwilę na zwiedzanie Poznania. I jakiś dziwnym trafem wyszło właśnie na Centrum Szyfrów Enigma, było akurat otwarte. Wedle strony nie było za dużo ruchu, więc idealnie stwierdziliśmy razem z żoną, że chętnie zobaczymy, co tam ciekawego pokazują. No i Centrum Szyfrów Enigma to jest tak naprawdę historia naszych 3 rodaków, Mariana Ryjewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego. I pewnie nie wszystkim te nazwiska coś mówią, natomiast są to bardzo znani polscy kryptolodzy, dzięki którym już w 1932 roku byliśmy w stanie jako Polacy rozszyfrować ówczesne szyfry z Enigmy. Na podstawie ich pracy, ich dokonań, wiedza ta została przekazana do Bletchley Park, gdzie m.in. zespół Alana Turinga ją rozwinął, dzięki czemu byli w stanie przełamać tą nowocześniejszą wersję Enigmy, która w trakcie II wojny światowej była używana. To prawda. A powiedz z takich kwestii organizacyjnych, gdzie to Centrum Szyfrów się mieści w Poznaniu? Jak łatwo tam dotrzeć? Jest to, nie znam dobrze Poznania, ale wydaje mi się, że to relatywne centrum Poznania przy ulicy Świętego Marcina. Więc my przyjechaliśmy samochodem. Było gdzie się zaparkować, bardzo niewielkie odległości od Centrum Szyfrów Enigma. Podejrzewam, że komunikacją miejską równie łatwo będzie dojechać. Co było fajne, to ceny biletów, które były naprawdę na bardzo rozsądnym poziomie. Jeśli dobrze pamiętam, to było coś w okolicach 25-7 zł. Teraz jak sprawdziłem przed nagraniem, jaka jest aktualna cena biletu, jest to 28 zł za bilet normalny i wydaje mi się, że mogła taka cena dalej być. Można do tego centrum przyjść z dzieciakami i polecam. Jest dużo interaktywnych wystaw, gdzie można sobie coś porobić, coś podotykać, coś poprzestawiać. Można zrozumieć mechanizmy działania Enigmy, sposoby, w jaki taka Enigma sposób może być rozszyfrowana. To cieszę się, że wspomniałeś o cenach. To może też powiem, że w kwestii Bletchley Parku to było 25 funtów. To jest cena biletu dla osoby dorosłej. Przy czym tu też jako ciekawostkę, nie wiem jak ty, to za chwilę powiesz, my spędziliśmy tam prawie cały dzień, mniej więcej od południa do myślę, że 17-18, więc załapaliśmy się na tak zwane afternoon tea. Nie wiedziałem, co to jest, natomiast teraz już wiem,
takie miejsce przy stole na afternoon tea kosztowało 50 funtów i to jest po prostu posiłek po lunchu, przed kolacją, gdzie masz 3 tace z kanapkami, z takimi słodkimi bułkami i z deserem. Do tego jest jeszcze kawa, herbata w zależności od preferencji, więc nie wiedziałem, co to jest afternoon tea. Teraz nie tylko wiem, ale też przeżyłem swoje pierwsze, więc to też było bardzo ciekawe doświadczenie. Jeżeli ktoś się wybiera, myślę, że warto to przeżyć, bo jest to piękna sala, białe obrusy, to jest w tej willi, która tam się mieści, więc takie też niesamowite doświadczenie być w miejscu, gdzie łamano enigmę i po latach mieć okazję spożywać tam posiłek. To było bardzo, bardzo ekscytujące i niesamowite. No niestety, ci, którzy chcą odwiedzić Centrum Szyfrów Enigma, nie będą mieli takiej możliwości. Jeśli chodzi o czas potrzebny na zwiedzenie centrum, ja korzystałem razem z żoną z audioprzewodnika. Jest on na tyle fajnie skonstruowany, że po prostu chodząc od pomieszczenia do pomieszczenia trzeba wejść w odpowiednie miejsce, zgodnie z tym, jak przewodnik kieruje. Natomiast nagranie odpali się dopiero po faktycznym wejściu do danego pomieszczenia, czyli jest wykrywanie lokalizacji i na tej podstawie startują nagrania. Jedyna drobna niedogodność, którą zauważyłem, to jeżeli jest więcej ludzi i ktoś na przykład sobie jeszcze słucha w sensie słucha tego miejsca, w którym my chcemy się znaleźć, to niestety nie zawsze jest możliwe dobre obejrzenie tego, co audioprzewodnik ci tam do ucha szepcze, ponieważ miejscówka jest aktualnie zajęta. Ale poza tą drobną niedogodnością wszystko naprawdę fajnie się spina. I ile czasu spędziliście w tym muzeum? Coś około 2 godzin. Tak, żeby sobie na spokojnie przejść. Natomiast jeśli by ktoś szedł tak, żeby każdą możliwą notatkę przeczytać, każdej atrakcji użyć, skorzystać, to trzeba sobie tego czasu zarezerwować odrobinę więcej. I jeśli idziemy z dziećmi, to zdecydowanie w zależności od wieku dzieci albo potrzebujemy więcej czasu, albo wyjdziemy szybciej. A raczej wystawa nie jest skierowana do najmłodszych dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać lub pisać. Tak naprawdę to jest wymóg wstępny, żeby się tam dobrze bawić. Dobrze o tym wiedzieć. Czy to jest miejsce, do którego byś wrócił i zobaczył niektóre eksponaty ponownie, albo przy niektórych zatrzymał się na dłużej? Zdecydowanie chcę tam kiedyś wrócić, jak będę jeszcze przy okazji w Poznaniu, bo przez to, że cały wypad był, że się tak wyrażę, z partyzanta, to nie miałem okazji ani zrobić zdjęć, ani sobie dokładnie przemyśleć tego, co chciałbym tam jeszcze zobaczyć, lepiej zrozumieć, co przetestować. Fajnie. Pewnie też się wybiorę któregoś razu, bo już mnie zachęciłeś. Gorąco polecam. Zwiedzanie muzeum to jest trochę jak oglądanie filmu czy czytanie książki. Ciężko znaleźć ten taki złoty środek, żeby nie zdradzić wszystkiego, co jest najbardziej ciekawe i najbardziej interesujące. Dlatego chciałbym tak tylko naświetlić bardzo krótko sylwetki osób poruszonych w muzeum. Tak? Czyli Marian Rejewski jest to osoba odpowiedzialna za pierwsze złamanie enigmy i dokonał tego w roku 1932, jeszcze w Pałacu Saskim w Warszawie, czyli jeszcze nie w Poznaniu, tylko znacznie wcześniej. To on jest odpowiedzialny za odpracowanie tak zwanego cyklometru i tak zwanej bomby. To dzięki temu później w latach 38-39 można było odczytać bardzo dużą ilość szyfrowanej komunikacji niemieckiej. Kolejną osobistością jest Henryk Zygalski. On opracował system takich perforowanych kart, które pozwalały znacznie przyspieszyć odszyfrowywanie enigmy. I ostatnia postać to Jerzy Różycki, który opracował metodę zegara,
która ułatwia rekonstrukcję ustawiania wirników Enigmy. I wydaje mi się, że to jest wystarczająco, żebyśmy mogli sobie zbudować obraz tych postaci, jaki był ich wkład w historię, jednocześnie nie spoilerując tym, którzy będą chcieli odwiedzić to Centrum Szyfrów, wszystkiego, co tam można zobaczyć i czego się można dowiedzieć. Dzięki, Adam, za przedstawienie sylwetek tych 3 polskich matematyków, tak? Bardziej by powiedział kryptologów. Kryptologów. I chyba chciałbym mieć podobne podejście. Nie chcemy tutaj opowiedzieć wszystkiego, co można znaleźć w tych 2 miejscach, ponieważ po pierwsze byłoby to niemożliwe, a po drugie nie chcemy psuć tej radości z odkrywania historii po swojemu. Raczej chcemy przybliżyć, że takie miejsca istnieją i są warte odwiedzenia. No i podzielić się naszymi wrażeniami. Ty zacząłeś mówić o polskich kryptologach, którzy działali w latach 30. XX wieku, prawda? Dopiero w 1938 roku szef MI6, Hugh Sinclair, kupił posiadłość w Bletchley, cały ten Bletchley Park, za 6000 funtów i musiał sfinansować to z własnej kieszeni, ponieważ rząd nie miał wtedy na to budżetu. Sama lokalizacja tego miejsca łączyła się z tym, że ma ono dobre połączenia łącznościowe i kolejowe. No i zaczęła się rekrutacja. Zaczęła się rekrutacja do bardzo wyjątkowego i trudnego zadania, ponieważ alianci też chcieli złamać Enigmę, ponieważ wiedzieli, że w ten sposób Niemcy szyfrują swoje komunikaty, swoje wiadomości, które wysyłają na froncie. Możliwość odszyfrowania tych komunikatów dałaby im niesamowitą przewagę, ponieważ wiedzieliby, co się dzieje na froncie i w związku z tym, że to wymaga dużej dyskrecji, ponieważ Niemcy nie mogli wiedzieć o tym, czy Enigma jest złamana, czy nie, było to karkołomne, olbrzymie przedsięwzięcie. Sama rekrutacja była bardzo ciekawa. Jednym ze sposobów na rekrutację była krzyżówka. Jeżeli ktoś ją rozwiązał bodajże w krócej niż 12 minut, był zapraszany na rozmowę rekrutacyjną. A wśród grup, którymi się interesowano, byli szachiści, lingwiści, matematycy, tłumacze, logicy, kryptolodzy itd. Więc te spektrum ludzi czy specjalności było bardzo szerokie. I z tego, co pamiętam z Bletchley Parku, jednym z kandydatów na pracownika był dobrze znany Tolkien, znany z Władcy Pierścieni czy z Hobbita, ponieważ był specjalistą od języka, a było to bardzo ważne, żeby wyłapywać pewne takie paterny, czyli wzorce, takie powtarzalne rzeczy w tych zakodowanych wiadomościach, które później pomogłyby złamać Enigmę. I jeszcze tylko wspomnę, że zatrudnienie tam znalazło końcowo prawie 10 000 osób w 1945 roku i wszystko było w kompletnym sekrecie. Ludzie pracowali tam 24 godziny na dobę, 6 dni w tygodniu, więc to była taka fabryka wywiadu, można by powiedzieć. To może opowiedzmy naszym słuchaczom, dlaczego poszukiwano właśnie ludzi o takich specyficznych kompetencjach, czyli umiejętność logicznego myślenia, znajomość języków obcych. Mimo że Bletchley Park było tak naprawdę jednostką wojskową, to tak naprawdę to chyba było pierwsze takie, nazwijmy to, przedsiębiorstwo, w którym zatrudniano ludzi głównie ze względu na ich kompetencje, na ich zdolności, wiedzę i umiejętności, a nie wiem, na pochodzenie, status społeczny, znajomości. Enigma. Bardzo ciekawe słowo. Od niego powstało takie sformułowanie jak enigmatyczne. Ale czym tak naprawdę była Enigma? Adam, wyjaśnij nam. Bardzo chętnie.
Ale żeby zrozumieć, czym była enigma i dlaczego ona była taka trudna do złamania, musimy się cofnąć dużo wcześniej. Jest coś takiego, co się nazywa szyfr Cezara. Szyfr Cezara polega na tym, że zamieniamy poszczególne literki w słowach innymi literkami, ale nie byle jakimi, tylko przesuniętymi. W szyfrze Cezara jest to dokładnie o 13 znaków. Ale żeby lepiej to zrozumieć, wyobraźmy sobie, że mamy przesunięcie o jedną literkę. I tak, korzystając z takiego szyfru, moje imię nie byłoby Adam, tylko byłoby N, czyli Bebn. Cześć, Bebn. No i teraz dla kogoś takiego postronnego wygląda to dziwnie. Teraz jeżeli całe nasze zdania, wszystko to, co chcemy napisać, tak zapiszemy, ktoś, kto nie wie, czego szukać, prawdopodobnie tego nie zrozumie. Natomiast szyfr Cezara jest bardzo prostym szyfrem, bo wystarczy tylko znaleźć odpowiednie przesunięcie, żeby wiedzieć, jaka jest faktyczna wiadomość. No i teraz tak naprawdę mamy tyle, ile liter, tyle mamy kombinacji tych przesunięć, więc tak naprawdę jest on mało skomplikowany. Dodatkowo, nawet gdybyśmy sobie zamienili literki nie po kolei, czyli przesuwając o jakąś stałą wartość, tylko na przykład na stałe. A to Z, D to M, N to O i tak dalej, czyli my znamy tylko w jaki sposób literki są zamienione, to jest to troszeczkę bezpieczniejsze, troszeczkę lepsze niż szyfr Cezara, natomiast dalej jest bardzo łatwe do złamania, stosując metody statystyczne. Wiemy, że na przykład w jakimś języku literki danego typu występują częściej niż inne. Wiemy też, że słowa są na przykład takiej lub takiej długości i teraz analizując częstotliwość występowania niektórych literek możemy odkryć, które to są na przykład samogłoski, które są spółgłoski, albo która literka jest literką Y, która na przykład występuje rzadziej niż inne, albo X. I na tej podstawie dalej możemy dosyć łatwo taki szyfr złamać. Trudniej niż szyfr Cezara, ale dalej relatywnie łatwo. I teraz wróćmy na chwilę do tej enigmy. W enigmie zaadresowano ten problem w sposób taki, że żadna literka nie jest wykorzystywana ponownie w tym samym kontekście. Czyli jeżeli raz zaszyfruję A jako na przykład B, to drugi raz literka A niekoniecznie będzie literką B. Ona może być każdą inną literką. I to właśnie sprawiło, że enigma była tak trudna do złamania, bo trzeba było zastosować inne metody. Metoda taka statystyczna, gdzie zliczaliśmy sobie po prostu częstotliwość występowania liter i na tej podstawie ustaliliśmy, która literka mapuje się na którą nową w szyfrogramie, już nie działa. I teraz jak w dużym uproszczeniu działała enigma? W pierwszej kolejności mieliśmy taką skrzyneczkę z kabelkami, gdzie mogliśmy sobie ustawić pierwsze przełączenia literek. Czyli w momencie, kiedy wciśniliśmy guzik odpowiedzialny za literkę A, mieliśmy kabelki, którymi mogliśmy sobie pierwsze przełączenie zrobić, gdzie na przykład literka A była zamieniana na literkę M. Następnie ta literka była przekazywana dalej do rotorów, czyli takich pierścieni, które miały znowuż połączenia elektryczne, gdzie każdy kolejny rotor napędzał inny rotor. W związku z tym, jeżeli na pierwszym rotorze mieliśmy literkę S na przykład, bo tak nam wyszło z przełączenia kabelków na wejściu, to w momencie, kiedy wykorzystaliśmy literkę S, ten rotor się obracał i przekręcał za sobą następny rotor. W związku z tym ponowne użycie literki A, która na wejściu była literką S, a później trafiła na rotory, już nie była zamieniona, nie wiem, na Z, tylko na przykład na J. I w dużym uproszczeniu w ten sposób działało kodowanie wiadomości na enigmie. To bardzo ciekawe. Powiem Ci, Adam, że wyjaśniłeś to lepiej niż ja próbowałem to zrozumieć w muzeum, bo gdzieś tam się pogubiłem. Nie jest to wcale takie proste zagadnienie. Gdyby było proste, pewnie nie rozmawialibyśmy dzisiaj na ten temat i tysiące ludzi by się nie głowili nad tym, jak enigmę pewnie i stworzyć, a później i złamać.
Ja od siebie mogę dodać tylko ciekawostkę i cieszę się, że o tym wspomniałeś, że jest tam pierwsza literka, która tak naprawdę zamienia na przykład A na literkę P, powiedzmy. To, co pozwoliło usprawnić działanie łamania Enigmy, było to, że któregoś razu jeden z pracowników wpadł na pomysł, a co jeżeli niemiecki żołnierz jest leniwy? Dlatego, że to chyba ustawienie z tego, jak pamiętam, tej pierwszej litery, na którą zamieniamy A, powiedzmy, było na dany dzień. Tak, żeby danego dnia można było szyfrować wiadomości tym samym sposobem. Niemcy zmieniali to raz dziennie, dzięki czemu też było trudniej złamać te szyfry, bo trzeba było wiedzieć, z którego dnia taka wiadomość została przechwycona. Więc któregoś razu pracownik Bletchley Parku wpadł na to, a co jeżeli niemiecki żołnierz jest leniwy? I co jeżeli wczoraj była litera P, która była zamiast A, to dzisiaj będzie Q, bo w alfabecie jest P, Q, R. I co jeżeli dzisiaj jest Q, a co jeżeli jutro będzie R, bo po prostu to jest najprościej przełączyć na kolejną literę w alfabecie. I okazało się, że nie w 100%, ale w bardzo wielu przypadkach takie założenie w deszyfrowaniu Enigmy było właściwe, było poprawne, co, tak jak wspominałem, zaoszczędziło dużo czasu i dawało lepsze rezultaty. Ale to tylko taka ciekawostka. Czyli tak naprawdę niewiele się od czasów wojny zmieniło. Dalej najsłabszym ogniwem w zabezpieczeniach jest nikt kto inny jak człowiek. Teraz, gdy już wiemy mniej więcej jak działała Enigma, mamy o niej jakieś mgliste pojęcie, bardzo dobrze widać, dlaczego zatrudniano osoby z pewnymi kompetencjami, takimi jak na przykład umiejętności rozwiązywania łamigłówek czy znajomość języków obcych. Dokładnie i zauważmy jeszcze, że jesteśmy w pewnym takim historycznym kontekście. Początek XX wieku wydaje się być jednak wciąż takim czasem, gdzie jeżeli chodzi o pracę, o dobrą pracę, o pracę w wywiadzie, czy o pracę na jakimś stanowisku, czy urzędniczym, czy nieurzędniczym, jednak taka praca jest możliwa do zdobycia najczęściej poprzez albo urodzenie, albo znajomości. Tutaj wydaje się, że Bletchley Park zupełnie łamie tę zasadę, jest takim swoistym novum. Nie sądzisz? Tak, to jest tak naprawdę jeden z pierwszych przykładów, jeśli nie pierwszy przykład w historii merytokratycznej korporacji, gdzie głównym kryterium rekrutacji jest właśnie zestaw posiadanych kompetencji, zdolności czy wiedzy, która jest ci potrzebna do tej pracy, a nie cała reszta. To może jeszcze przypominając, kim byli ci ludzie, to byli najczęściej szachiści, lingwiści, kryptolodzy, matematycy, tłumacze, logicy. To mogę dodać taką ciekawostkę, o której dowiedziałem się z Bletchley Parku. Dlaczego osoby, które zajmują się językiem, były tak bardzo cenione w Bletchley Parku. Chodziło tutaj o to, że Enigma szyfrowała wiadomości, natomiast państwa osi wysyłały te wiadomości w różnych językach. Niektóre wiadomości były wysyłane po niemiecku, ale były też wysyłane po włosku, były wysyłane po japońsku, więc na jakimś etapie ktoś, kto znał te języki, był bardzo ceniony w tym ośrodku wywiadowczym. Więc to jeżeli chodzi o osoby tacy jak tłumacze czy lingwiści. Jakbyś wyjaśnił, czemu szachiści, czemu logicy, czemu mistrzowie szachowi? Wydaje mi się, że głównie przez umiejętność nieszablonowego podejścia do rozwiązania oraz łatwości dostrzegania wzorców. Jednak szachiści, z tego co kojarzę, działają głównie na wzorcach. Potrafią bardzo szybko rozpoznać dane układy figur, dane układy na szachownicy. Oni, z tego co wiem, nie zastanawiają się nad tym, gdzie który poszczególny pionek czy figura na szachownicy się znajdują, tylko widzą schemat. Jeśli dobrze pamiętam, było kiedyś przeprowadzone badanie, w którym sprawdzali i szachistów, i zwykłych ludzi w kontekście zapamiętywania ilości
pionków z szachownicy. I przeciętny człowiek tam zapamiętywał X, a szachista zapamiętywał znacznie więcej. Jak później się zastanowiono, w jaki sposób jest w stanie tak znacząco więcej pamiętać, to tak naprawdę się okazało, że szachista wbrew pozorom zapamiętywał mniej. Czyli na przykład zapamiętywał 3 kluczowe jakieś ułożenia, ale te 3 kluczowe rzeczy z ułożenia powodowały to, że cała reszta szachownicy sama się układała jak takie świetne puzzle. Podoba mi się to porównanie. A przy okazji przypomniałeś mi, że te wiadomości, które były wysyłane, one często miały te same początki. Czyli załóżmy, że jest to wiadomość po niemiecku i okazuje się, że początek jest zawsze meine Freunde, ponieważ żołnierze tak zaczynali, powiedzmy, tutaj zmyślam, ale powiedzmy, tak zaczynali taką wiadomość. Początek pewnie, jak się domyślasz, był inny. Natomiast ten początek był ten sam w prawie każdej wiadomości, więc szukanie tych wzorców potencjalnie dawało też przewagę w deszyfrowaniu enigmy. Tak, masz rację. I z tego, co pamiętam, to było najczęściej, że każdy raport zawierał sobie raport pogodowy, który był właśnie zatytułowany tam po niemiecku odpowiednio, że jest to raport pogodowy i też były jakieś stałe elementy raportów, tak? I od nich się trochę dowiedzieliśmy przez rozpracowanie nawet starych raportów, gdzie nam zajęło to strasznie dużo czasu, żeby rozkodować stare raporty, ale dzięki temu, że ich rozkodowanych mieliśmy sporo, to byliśmy w stanie ustalić, to są elementy stałe i tego będziemy szukać. Dzięki temu było łatwiej. Co Radek, tak mnie zastanawia. Wspomniałeś, że w szczytowym okresie w Bletchley Park pracowało około 10 000 ludzi. To jest naprawdę już całkiem sporych rozmiarów miasteczko. I tak przychodzi mi myśl, w jaki sposób udało się to wszystko utrzymać w tajemnicy. Bo jeśli przełożymy to sobie na obecne czasy, ja tego nie widzę. Dobre spostrzeżenie. Wiesz co, wracam pamięcią do tego dnia, gdy tam byłem i przypomina mi się moment takiego jednego punktu nad jeziorkiem, które tam jest. Tam jest takie piękne jeziorko, to jest bardzo zielony teren, dużo drzew, więc już w kontekście tajemnicy lokalizacja sprzyja zachowaniu tajemnicy, to na pewno. Jest tam po prostu willa i takie coś a la baraki, przypominające może takie zabudowania gospodarskie. Natomiast wracając do jeziorka, co chcę powiedzieć. Tam nad tym jeziorkiem jest taka tablica, gdzie jest odwiedzający wprowadzony właśnie w to zachowanie tajemnicy. Jeziorko zamarzło zimą i pracownicy jeżdżą tam na łyżwach. Natomiast to, co mnie uderzyło, to, że ludzie nie mogli tam ze sobą nawzajem rozmawiać o tym, co robią w Bletchley Parku. Czyli jeżeli pracowałeś jako kobieta przy rotatorach albo przy łamaniu szyfrów, nie mogłaś pójść później w chwilach relaksu i rozmawiać o tym z innymi pracownikami. Ludzie tam spędzali 6 dni w tygodniu, więc nawiązywały się tam przyjaźnie, nawiązywały się tam miłości, romanse. O tym jest tam powiedziane na tej tablicy. I jeżeli tam 2 osoby się zbliżyły w taki romantyczny sposób, nie mogły ze sobą rozmawiać, czym zajmują się na co dzień, jako ich codzienna praca. To mnie osobiście uderzyło, ponieważ możliwość rozmowy o mojej pracy to jest niesamowita i istotna rzecz w kontekście do takiego oczyszczenia umysłu, tak? Czasem coś dzieje się trudnego. Idziesz do swojego znajomego, przyjaciela, do bliskiej osoby, do rodziny i opowiadasz o tym. Dzięki temu łatwiej ci żyć na co dzień, a im to zostało odebrane. Ich rodziny nie mogły o tym wiedzieć. Myślę, że chyba mieli lepsze NDA-je. Zdecydowanie. Więc tak, to jest na przykład jeden sposób na to, jak zachowano tą tajemnicę. Czym mniej wiesz, tym lepiej dla ciebie. To nie zmienia faktu, że dalej trochę w głowie mi się nie mieści przy 10 000 ludzi, że to nigdzie nie wyciekało. Że 10 000 ludzi było w stanie utrzymać to w tajemnicy, gdzie sam zauważyłeś, że to nie jest prosta rzecz.
że nie możesz podzielić się tą informacją z bliskimi, z rodziną, co ty robisz w pracy, gdzie znikasz na te 6 dni w tygodniu. Z tego co wiem, to praca tam trwała w 3-zmianowym systemie po 8 godzin, cały czas na bieżąco w kółko, więc no trochę taka wyniszczająca robota, rzekłbym. Więc jestem pełen podziwu, że udało się to utrzymać. Najlepsze jest to, że ewentualny przeciek to jest tak naprawdę fiasko całej operacji i tylu lat pracy. To prawda. Myślę, że ja mam teraz ciarki, jak o tym mówię, natomiast to, co bije z tego muzeum, to, co muzeum fajnie oddało, to pewien patos, który bije z tej całej operacji. Taka duma i wielka odpowiedzialność, która ciążyła na barkach tych osób. Są też budynki w ramach tego muzeum, to są bloki C, D i tak dalej. W tych blokach one powstały nieco później i wtedy, kiedy rzeczywiście już tam tysiące osób pracowało, one mieściły więcej osób. Kiedy chodziłem po tych korytarzach, też kolejna rzecz, która mnie uderzyła, to takie świadectwo też jednej z pracownic, która mówiła, że wiedziała z doniesień wojskowych, że na podstawie zdeszyfrowanej wiadomości, która była jej udziałem, zatopiono ubota gdzieś na Oceanie Atlantyckim. I uderzyło ją to, że de facto jej praca przyczyniła się do postępów w zwycięstwie, ale z drugiej strony też do śmierci ludzi, którzy w tym ubocie byli, tak? Żołnierzy, którzy walczyli po stronie państw osi. Więc sądzę, że jakby to obciążenie psychiczne i emocjonalne tych ludzi było ogromne. To, co kompensowało to obciążenie, była powaga sytuacji i taka duma, że oni się przyczyniają do zmiany losów wojny. I tak jak mówię, muzeum świetnie to oddaje. Raz jeszcze mam ciarki na rękach, kiedy o tym mówię. Nasza opowieść o Bletchley Parku nie byłaby pełna, gdybyśmy nie wspomnieli postaci Alana Turinga, bez którego z kolei nie byłoby współczesnej informatyki. Tak. Alan Turing był niewątpliwie bardzo barwną postacią, szczególnie znaną ze swoich bardzo ekscentrycznych zachowań. Trochę mi się wydaje, że ten ekscentryzm to był sposób radzenia sobie z relatywnie trudną sytuacją, bo całe przebywanie w Bletchley Park trochę było jak więzienie. Dodatkowo konieczność zachowania ścisłej tajemnicy to nie było coś, co ułatwiało robotę. Więc Alan Turing był znany ze swojego skrajnego czasami ekscentryzmu, co świetnie widać na przykładzie liczenia obrotów pedałów w momencie, kiedy jechał rowerem. Miał zepsuty rower, zamiast go skutecznie naprawić, liczył ile razy już zakręcił pedałami i w momencie, kiedy był tuż przed tym, jak mu miał łańcuch spaść, po na przykład, nie wiem, tam 15 obrocie, zatrzymywał się, poprawiał łańcuch i jechał dalej znowu licząc. Działa? Działa. Jak coś działa, to znaczy, że nie jest głupie i można tak żyć. To prawda, byłem w gabinecie Alana Turinga w jednym z tych baraków. Jest to malutki pokój z biurką, z lampką, zasłonięte okna, papiery na biurku, na ścianach, tablica. I co przykuło moją uwagę, to kaloryfer z kubkiem do herbaty, do kawy przypiętym łańcuchem. Alan Turing nie lubił dzielić swego kubka z innymi, więc dbał o to, żeby jego kubek był tylko jego, więc przypinał go łańcuchem do kaloryfera. Jak ja go dobrze rozumiem. Myślę, że gdzieś tam jesteśmy w branży IT, znamy siebie samych. Ja sam ze swojego życia mogę dać kilka przykładów, gdzie moje zachowanie można było uznać za ekscentryczne. Nie wiem, mój sposób ubioru, mój sposób zachowania. I na tej zasadzie na pewno rozumiem Alana Turinga i sądzę, że gdzieś tam jest takim naszym, może nie pierwowzorem, ale takim prekursorem tego, że to nieszablonowe myślenie też sprowadza się do
szablonowego podejścia do życia. Na przykład dla alergików idealny poradnik. Jeżeli doskwiera Ci alergia, od czerwca do lipca jeździ rowerem w masce gazowej. Idealnie. Kolejny przykład tego, że jak coś działa, to po co to zmieniać? Sama postać Alana Turinga, i nie byłbym sobą, gdybym o tym nie wspomniał, jest dosyć tragiczna, ponieważ był on homoseksualistą, a homoseksualizm w Anglii w tych latach był penalizowany, szło się do więzienia. I po wojnie w 1952 roku został skazany za homoseksualizm i zmuszony do chemicznej kastracji. Zmuszony do terapii hormonalnej, która doprowadziła do fizycznych zmian w jego ciele oraz do depresji. Dla mnie to po prostu były tortury. Sam zmarł tragicznie w wieku 41 lat w 1954 roku. Wojna skończyła się 9 lat wcześniej, a wszyscy pracownicy Bletchley Park byli zmuszeni zachować tajemnicę o tym miejscu przez 30 lat od zamknięcia Bletchley Parku, co znaczy, że Alan Turing zmarł jako nieznany nikomu bohater, tak naprawdę cichy bohater, i dopiero w 2009 roku premier Gordon Brown zrehabilitował jego postać i oficjalnie przeprosił za to, jak został potraktowany. To nie do końca tak, że Turing zmarł nieznany i nierozpoznany. Turing był ogromnym autorytetem w dziedzinie to, co teraz możemy nazwać tak naprawdę podwalinami informatyki. Niedoceniony był jedynie jego wkład w zakończenie II wojny światowej. To prawda, tu się z tobą zgodzę. On kontynuował dalej karierę profesora z Cambridge, więc jeżeli chodzi o te dokonania naukowe, to tak, był rozpoznawalny, był znany. To, co miałem faktycznie na myśli, to jego ten aspekt bycia bohaterem w ramach II wojny światowej. To może na zakończenie, żeby zakończyć czymś pozytywnym. Dziś jego twarz jest na banknocie 50-funtowym. W Manchesterze jest jego pomnik oraz, nie wiem Adam, czy wiedziałeś, ale jest odpowiednik Nobla w informatyce i ta nagroda nazwana jest Nagrodą Turinga. W dzisiejszym odcinku łączymy wątki Bletchley Parku z dokonaniami polskich kryptologów, matematyków i nie chciałbym, żeby ten temat został pominięty. Dlatego chciałbym jeszcze, Adam, wspomnieć o bardzo ważnym punkcie na mapie Bletchley Parku. To jest Polish Memorial, który powstał w 2002 roku. Jest to wielka, otwarta księga w postaci pomnika, na której po angielsku i po polsku jest wyjaśniony wkład polskich matematyków, lingwistów, kryptologów Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego. To było takie kolejne miejsce, w którym zatrzymałem się na dłuższą chwilę i raz jeszcze dobrze było zobaczyć, że ten wkład polskich naukowców jest doceniony, jest widoczny, ponieważ bez nich ta wojna i to nieszczęście trwałoby dużo dłużej. Bletchley Park, świetne miejsce, ale czy zastanawiałeś się, jak dużo, oprócz wcześniejszego zakończenia wojny, otrzymaliśmy dzięki tej placówce? Uważam i pewnie nie jestem odosobniony w tym poglądzie, że bez Bletchley Parku, to co wspominaliśmy wcześniej, dziedzina, w której mamy pracę, byłaby inna. Tak naprawdę dokonania pracowników tego miejsca podłożyły podwaliny pod całą informatykę, w której dzisiaj się poruszamy, łącznie z Turingiem, o którym wspomnieliśmy. Więc jest to bardzo ważny temat również w kontekście nas samych i naszego podcastu. Zgadzam się z tobą. Dodatkowo, nie wiem czy wiesz, ale w Bletchley Park powstał tak naprawdę pierwszy komputer w takim rozumieniu, jakim
używamy to w tej chwili, czyli elektroniczny, programowalny komputer. Nazywał się Mark I. Pierwotnie składał się z 1600 lamp elektronowych i to był stan na styczeń 1944 roku. Po to, że pół roku później, w czerwcu, weszła wersja Mark II, która miała już 2400 lamp i była 5 razy szybsza. Potrafiła wczytywać około 5000 znaków na sekundę, co w tamtym czasie było prędkością wręcz niewyobrażalną. No i tak naprawdę te maszyny posłużyły do złamania szyfru maszyny Lorenza SZ42, czyli tak naprawdę znacznie bardziej skomplikowanego algorytmu niż sama Enigma. Czy ta maszyna Lorenza była używana przez państwa osi? Tak. Na pewno to robi wrażenie. Robi wrażenie to, że w pełnej tajemnicy powstało coś, co tak naprawdę rzuciło cień, ten pozytywny, na kolejne lata i chyba nie mylę się, jak nazwę te maszyny Mark I i Mark II pradziadkami ChatGPT. Myślę, że bezpiecznie będzie ich tak nazwać. Ciekawostkę mam dla ciebie, pytanie. Jak myślisz, czy tak naprawdę Mark I był pierwszym komputerem, jaki powstał? Nie, sądzę, że pierwszy komputer powstał wcześniej niż Bletchley Park. Jakby miał zgadywać. Jakbyś miał zgadywać, ile lat wcześniej? W XIX wieku, 1800 któryś. Bardzo dobrze. No, powiedz coś więcej, bo ja na razie zgaduję, coś mi gdzieś dzwony biją, ale nie wiem gdzie, ale tak, to wyjaśnij. mniej więcej 100 lat wcześniej powstało pierwsze urządzenie, które możemy nazwać komputerem. Pan Babbage się tym zajmował i tu ciekawostka. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że on był pierwszym programistą, natomiast pierwszą kobietą programistką była córka Lorda Byrona. O, jak miała na imię? Teraz to mnie coś zastrzelił, wyleciało mi z głowy. Adela, coś takiego? Bo chyba język programowania. Ada. Język programowania powstał od jej imienia, tak? Mam wrażenie, że dokopujemy się do kolejnych 3 odcinków, o których moglibyśmy tutaj tworzyć historię, jak powstawały komputery i tak dalej, ale Bletchley Park ma swój wielki udział w tym. To jeszcze jedna ciekawostka ode mnie. Jeżeli wpiszesz Bletchley Park w Google, to tytuł strony, który zwykle pojawia się u góry, tuż pod oknem wyszukiwania, będzie pokazywał przez chwilę losowe litery, tak jak robił to łamacz Enigmy. Dla tych wszystkich, którzy nas słuchają, zapraszamy na YouTube'a, spróbujemy to pokazać. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku. Mam nadzieję, że zainspirowaliśmy Was do tych podróży mniejszych i większych i że obejrzycie obydwa muzea. Pamiętajcie, zawsze warto nas zasubskrybować, niezależnie od tego, na której platformie nas słuchacie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.